Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Tym razem, zgodnie z waszymi prośbami, przetestujemy sobie kilka, wydaje się, najgłupszych i najdziwniejszych gadżetów motocyklowych, jakie można znaleźć w internecie. Będą to m.in. offroadowe łańcuchy na opony, mające zwiększać trakcję w trudnych warunkach, motocyklowe płaszcze przeciwdeszczowe na jazdę w złą pogodę, pluszowe maski i warkocze zakładane na kask, mające na celu właściwie nie do końca wiadomo co, oraz kilka innych równie fascynujących produktów. Oprócz tego, bo mimo wszystko jednak trochę szkoda mi było wypstrykać cały budżet na same pierdoły, załatwiłem dla was kolejną paczkę przydatnych rzeczy, a w tym kilka nowych niespodzianek. Ale o tym za chwilę. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla partnera tego odcinka, platformy Temu, którzy nie tylko zgodzili się dostarczyć wszystkie produkty oraz ufundować wasze nagrody, ale przygotowali dla was również specjalne kody rabatowe. Dla aktualnych użytkowników aplikacji przygotowali kod DTZ6874, który po wpisaniu w wyszukiwarkę aplikacji aktywuje różne warianty kodów zniżkowych w zależności od wysokości zakupów. Natomiast dla nowych użytkowników, którzy pobiorą aplikację z pierwszego linku w opisie, ten sam kod umożliwi zakup wybranych produktów w znacznie obniżonych cenach. Dla świeżaków zrobili też drugą opcję, dzięki której można dołożyć do swoich zakupów w koszyku kilka wybranych produktów za darmo. By skorzystać z tej opcji, wystarczy zainstalować aplikację z drugiego linka w opisie i w szukajce wpisać drugi kod, czyli DTZ4457. Osoby zainteresowane tematem zapraszam do opisu pod filmem, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne linki oraz szczegóły tych promocji. W opisie znajdziecie również wyniki rozdania gadżetów motocyklowych z poprzedniego odcinka z Temu. Jako że zainteresowanie tematem było ogromne, to również w tym filmie przekazuję wam kolejną paczkę przydatnych akcesoriów. Oczywiście mowa o produktach z drugiej połowy filmu, czyli tych, które rzeczywiście mają szansę się komuś przydać, nie o pluszowych kondonikach na klamkę czy innych wspaniałych wynalazkach, które zaraz będziemy testować. By wziąć udział w rozdaniu, wystarczy subskrybować ten kanał, dać łapę w górę pod tym filmem i dodać komentarz, który z gadżetów przeznaczonych na nagrody chcielibyście otrzymać. Szczegółowa lista nowych nagród na końcu filmu, a teraz bierzemy się wreszcie za sprawdzenie tych jakże wyjątkowych akcesoriów do motocykli. Na pierwszy ogień idzie bardzo zastanawiający produkt, o którym przyznam szczerze nigdy wcześniej nie słyszałem, a który cieszy się tutaj dużą popularnością, czyli tak zwane łańcuchy antypoślizgowe do motocykli. Produkt jest reklamowany jako mający poprawiać trakcję w trudnych warunkach. Opinie ma, co tu dużo mówić, rewelacyjne, mimo iż sporo osób napisało, że jeszcze z nich nawet nie korzystało. Znajdziemy tam również świetną prezentację wideo, gdzie pokazują dwa losowe klipy z internetu ze skuterami kładącymi się na lodzie, po czym widzimy, jak po fachowemu luźniutko zapinane są te trytytki na koło. Następnie przetaczają się z nimi powolutku po suchym chodniku z dobre 3 metry, udowadniając tym samym kompletnie nic w temacie działania i przydatności tego produktu. Koszt to około 2 dyszki za 10 sztuk takich pasków. Jako że szukanie trakcji w nieciekawych warunkach to temat bardzo bliski mojemu sercu, nie mogłem tego nie sprawdzić. Może wcale nie trzeba wydawać tyle kasy na dobre opony, tylko jeździć na zwykłych drogowych z takimi właśnie łańcuchami. Tak się składa, że na endurakach mamy aktualnie założone twarde opony szosowe, które w terenie zapewniają przyczepność w bardzo ograniczonym stopniu, więc lepszej okazji szukać nie trzeba. Łańcuchy, o których mowa, to w rzeczywistości takie duże i grube plastikowe trytytki z poszerzeniem posiadającym wypukłe trójkąciki, mające nam zapewniać lepszą trakcję w trudnych warunkach. Zastosowanie taniego plastiku może nie napawa optymizmem, ale ja oczywiście nie jestem inżynierem i nie mam żadnych kwalifikacji do projektowania tak wymagających produktów jak łańcuchy na opony, zapewne w przeciwieństwie do renomowanego producenta firmy Shamen Shishi Ming Kuxinkin Maoi Shangxing Gettingong Shanku. Oczywiście przepraszam, jeśli coś tam delikatnie przekręciłem. Instalacja jest dziecinnie prosta. Każdy, kto używał chociaż raz w życiu jakiejkolwiek opaski zaciskowej i z tym poradzi sobie bez najmniejszych problemów. A propos problemów, podczas zakładania trafił się pierwszy. Przy próbie mocnego zaciśnięcia opaski na feldze i oponie okazuje się, że blokada jest za słaba i zawsze odpuszcza o te kilka ostatnich ząbków. Czyli możemy je zaciągnąć tylko tak mocno, na ile pozwala ta konstrukcja, a nie tak, żeby siedziały fest dobrze. Opaski oczywiście zakładamy tak, by opierały się o nyple, nie o szprychy, chyba że nie lubimy, jak nasze szprychy są zbyt proste. Chwila, moment i mamy już motorek uzbrojony w ten produkt, czyli gotowy na jazdę w trudnych warunkach. Pierwszą i najbardziej łagodną próbą dla tych opasek, od jakiej chciałem zacząć, była po prostu rundka po głębokim i mięciutkim piachu.
Niestety bardzo szybko okazało się, że nawet przy umiarkowanym przyspieszaniu i hamowaniu opaski z tylnego koła po prostu szybciutko odpadają, a te na przednim obracają się na feldze w zakrętach. Pozbieraliśmy wszystkie i założyliśmy z powrotem na króciutką rundę drugą. Jedno mocniejsze dodanie gazu i opasek nie ma. Założyliśmy nowy komplet na drugi motocykl i przy ekstremalnie łagodnych przejazdach przez dołek udało nam się 2 razy nawet nie urwać żadnej opaski. Nic się nie urwało. Ciężko powiedzieć, dla kogo i do jakiego dokładnie zastosowania ten produkt się nadaje. Teoretycznie trakcja jest lepsza, bo mamy miniaturowe poprzeczne łopatki na oponie, ale co z tego, jak nawet w miękkim piasku przy hamowaniu lub przyspieszaniu wszystko odpada z kół. O jeżdżeniu po jakichkolwiek twardych nawierzchniach można od razu zapomnieć. Zresztą nie daj Boże, żeby ktoś gwałtownie wcisnął przedni hebel na betonie czy asfalcie, mając między swoją oponą a twardą nawierzchnią warstwę śliskiego plastiku. Także po założeniu wypadałoby się posługiwać motocyklem ekstremalnie łagodnie i trzymać się wyłącznie bardzo miękkich nawierzchni. Może na siłę ktoś z Was będzie w stanie wymyślić jakiś jeden scenariusz na milion, w którym takie trytytko łańcuchy będą dla kogoś pomocne. Ja osobiście takowego scenariusza nie za bardzo widzę. Minusy. Słabe zapięcie, odpadają z koła, bo się rozpinają, słabe tworzywo, jak zapięcie wytrzymywało, to opaska i tak pękała w innym miejscu. Plusy. Może bezproblemowy demontaż? Następny fantastyczny wynalazek w naszej kolejce to, cytuję, ekstremalne nakładki na buty dla entuzjastów jazdy z paskami zapłonu dla światłych szlaków. Nie bójcie się, wiem, że już od samej nazwy niektórzy mogli dostać lekkiego zwarcia na zwojach, ale jestem tu po to, żeby Wam pomóc. W największym uproszczeniu są to gumowe nakładki na buty z przyczepionymi małymi bobkami z krzesiwa, czyli pręta magnezowego. Jedyne zadanie tego produktu to umożliwienie robienia podczas jazdy iskier nogą w kontakcie z twardą nawierzchnią. Po co? Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. Takie nakładki widziałem w cenach od około 40 zł do mniej więcej 7-8 dyszek. Niektóre przychodzą od razu złożone, inne dostałem w kawałkach do samodzielnego poskładania, a najtańsze przyszły po prostu na samych trytytkach. Po założeniu krzesiwa na blaszkę naciągamy gumę na buta i nasz wynalazek jest gotowy do akcji. Tego nie ma. Ta, już śruby wystają bardzo. Cóż można powiedzieć? Mogę potwierdzić, że produkt działa, ale że krzesiwo robi iskry zasadniczo nie powinno nikogo dziwić. To, czego tam nie ma napisanego, to, że produkt wystarcza na kilka, góra kilkanaście sekund. Te malutkie pręciki znikają w oczach, zresztą co ma krzesiwo robić, gdy dociskamy je podczas jazdy nogą o asfalt? Co więcej, gdy dociśniemy za mocno, wszystko się migiem rozwali i odpadnie z buta. Ten produkt ma za zadanie pełnić chyba tylko chwilową funkcję rozrywkową i tu już każdy musi sobie sam odpowiedzieć, czy robienie nogą iskier przez kilka sekund za kilkadziesiąt złotych, bo nie zapominajmy, że to wcale tanie nie jest, sprawi mu jakąkolwiek radość. Być może chodzi o to, że jest to frajda dla dzieciaków na deskorolkach czy rowerkach i stąd te ilości sprzedanych w ofertach z tymi produktami. Taki bajer może też być ewentualnie dobry do jakichś specjalnych pokazów, może na przykład dołożenie iskier do jakiegoś numeru w stancie. Z laćkami się nic spektakularnego nie dzieje, ten po prawej wyjarał 3 komplety takich krzesiw i zasadniczo jest tylko trochę okopcony. Warto zwrócić uwagę, że używanie tego produktu wymaga chociaż minimalnego stopnia rozwagi, tak żebyśmy nie puszczali iskier bezpośrednio na nic, co może się w jakikolwiek sposób uszkodzić albo wręcz łatwo zapalić, na przykład jadąc koło suchych pól lub lasów. Minusy: wysoka cena, rozwala się na nodze i wystarcza na ekstremalnie krótko. Plusy? Nie wiem, może zostaniesz wielkim fanem ciał niebieskich? Teraz produkt, który zarówno ja, jak i wy gdzieś już w takiej czy innej formie widzieliśmy. Pluszowe pokrowce, takie maski zakładane na kask. W tym przypadku są to zwierzątka, ale w tej samej formie widziałem też jakieś Pokemony i inne pierdamony. Kosztuje to około 70 zł za sztukę. Najpierw rzeczy oczywiste. Prawdą jest, że zakładanie sobie jakiejkolwiek szmaty na kask nie jest najlepszym pomysłem. Raz, że całkowicie niwelujemy działanie wentylacji w naszym garnku i rezygnujemy z jego aerodynamiki. Dwa, że w razie przesunięcia się tego na głowie
drugie, możemy mieć zasłonięte oczy, które mimo wszystko podczas jazdy na motocyklu jednak czasem się przydają. No i 3, w razie gleby możemy tym luźnym materiałem owiniętym dookoła naszej głowy o coś zahaczyć i oprócz domyślnych obrażeń zalosować dodatkową kontuzję szyi bądź karku. Oczywiście nie znaczy to, że zaraz ktoś umrze, jak sobie założy na łeb jakiegoś królika z wielkimi uszami czy inną dynię, ale na pewno warto być świadomym tego, że nie poprawiamy swojej sytuacji, naciągając sobie na kask taką pluszową poszewkę. Kierowałem się zasadą podobieństw, więc na potrzeby tego filmu ja testowałem głowę słonia, a dla Szymona wybrałem świniaka. Zakłada się tą pieluchę bardzo łatwo i z dopasowaniem do obu kasków nie było żadnych kłopotów. U mnie był początkowo wstydliwy problem ze zbyt częstym podnoszeniem się trąby podczas jazdy, ale to chyba nie czas i miejsce, żebyśmy o moich prywatnych sprawach rozmawiali. Skupmy się na produktach. Mogę trąbą przez szybę wycierać? Ale teraz sztywniutko ładnie mi stoi, zobacz. Fajnie to jest, idealnie jest jak spadnie trąba, tak że ci zasłoni oba, jedno i drugie oko naraz. Tak jak teraz, zobacz. Tylko, że jest bez sensu, bo nie możesz korzystać z funkcjonalności kasku pełnych. Tak, wlotów, nie wlotów, otwierać sobie szyby. Smoki mnie w trąbę, dobrze? Powiedział słoń do świni. Ale świnia złapała gołębia. Matko boska, jaki masz hamulec. Jakbyś całym chlebem hamował. Dzieciaki machają. No swoją drogą to się zastanów, kto normalnie w czymś takim jeździ. Please have a seat right there. No dobra. Koniec tej maskarady na razie. Na słoniu nie ma żadnych much, a na świni od cholery mu. Gdzie ty jeździłeś? Rzeczywiście trzeba przyznać, że jest to jeden z najgłupszych produktów związanych z motocyklami. Czy to kogoś śmieszy, czy nie, to już indywidualna kwestia. Po przetestowaniu i reakcjach ludzi na ulicy mogę powiedzieć, że oprócz oczywistych wad jeżdżenia ze szmatą naciągniętą na kask, te poszewki nadawałyby się na przykład na jakieś charytatywne imprezy motocyklowe organizowane dla dzieciaków, bo widać było, że te pluszowe łby sprawiają sporo radochy głównie im. U dorosłych statystyka wyglądała znacznie gorzej, aczkolwiek również zauważyliśmy kilka dziewuch i kolesi, którym poprawił się humor na widok świni i słonia na motocyklu. Natomiast jaki sens ma naciąganie sobie tego na łeb w przypadku normalnej codziennej jazdy, to już sami sobie ocencie. Minusy. W zależności od modelu podczas jazdy różne elementy mogą Wam dosłownie majtać przed oczami, całość natomiast nie przekręca się jakoś bardzo łatwo na kasku, ale nie jest to niemożliwe. Ryzyko kontuzji w przypadku zahaczenia o coś tą poszewką przy glebie. Rezygnujemy z wentylacji i aerodynamiki kasku. Plusy. Starszych motocyklistów może przekona fakt, że trąba podnosi się jak za młodych lat. Pozostając w kategorii motocyklowych akcesoriów wykonanych z pluszu, jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Pluszowe ocieplające nakładki na manetki oraz klamki. Produkt jest dedykowany na zimne miesiące i ma poprawiać komfort jazdy osobom, którym marzną rączki. Jedno spojrzenie na fotki i już wiemy, że do tego filmu pasować będą idealnie. Nakładki kosztują około dyszkę za komplet, montaż na manetkach i klamkach nie jest skomplikowany, po prostu to naciągamy. Jeśli mamy handbary, to musimy je na chwilę odpiąć, żeby to naciągnąć, albo tak jak my po prostu rozciąć te nakładki i złapać trytytkami, które są w komplecie. Tutaj, żeby roll gazu gdzieś nie przyblokowało, nie? O, ale mi się ślizgają łapy. No. Lewą rękę mam zaciśniętą i kręcę. Po rollgazie nie wiem ile dodaję, ile nie, bo się kręci mi, o kurna mać. Przystawaj, zaraz w następnej tej ściągamy to. No to jest najgorszy chyba gadżet. Jeśli do takich wniosków może dojść osoba mająca na głowie pluszowego słonia, to z Twoim produktem rzeczywiście jest coś nie tak. Nakładki oczywiście niczego nie ocieplają, bo dłonie nie chłodzą się nam od manetek, tylko od zimnego wiatru, jakie nam na nie dmucha. Bardzo śliski plusz, z jakiego są wykonane, powoduje, że nie mamy pewnego chwytu ani na manetkach, ani na klamkach. Ciężko tym precyzyjnie dozować gaz, bo nie czujemy, ile ręka poślizgnęła się na pluszu, a na ile faktycznie przekręcamy manetkę. Niby drobiazg, ale zdecydowanie jeden z najgorszych gadżetów motocyklowych, jakie w życiu sprawdzałem. Minusy. W dłonie jest tak samo zimno, jak i bez tego. Wszędzie pełno nitek i fruwającego pluszu. Utrudnia kontrolę nad motocyklem. Plusy. Przy odrobinie szczęścia może zaliczymy glebę, zanim ktoś zobaczy, że to mamy założone.
Widziałem już parę razy w życiu ludzi na skuterach z jakimiś takimi kocami przypinanymi w pasie, ale w takim cudeńku jeszcze nigdy nikogo nie spotkałem. Do naszej listy dołączają ochronne płaszcze przeciwdeszczowe do jazdy na motocyklu. Mimo iż w tytule czytamy, że są one dla królików, to myślę, że na nas też powinny pasować. Zamówiłem 2 sztuki w największym rozmiarze, cena to około 100 za sztukę. Płaszcz pachnie dokładnie tak jak te tanie dmuchane baseniki dla dzieci. W ofercie widzimy, że oprócz zapewnienia wzorowej funkcjonalności, producent starał się jak mógł, by dalej były super urocze, co przy wyborze produktów do jazdy w deszczu wiadomo, że jest priorytetem. Mamy nadrukowaną buźkę, uszka na lusterka i przezroczystą folię na lampę motocykla, żebyśmy nie jeździli po ciemku. Zapowiada się bombowo. Zobacz to. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. A ciekawe, co ty masz, Tupaka? Przełożysz w ogóle? I mądry jesteś tak, żeż słów. Nie wiem, co ci masz. To jest na lusterka, tak? Tak, bo szybka jest, tu ma być lustereczko. Co się stanie? Jak to ci podczas jazdy zrobi tak, No. jest po tobie. Mówię mam. Szkoda, że lusterek nie ma, bo by uszy sterczały. W najgorszym razie, jak trzeba będzie, to trytytką można do Absolutnie paska bym tego nie łapał. Za szyję się łapiesz do motora wtedy. Zobacz. Siadam, spadam. Jak to se złapiesz tu na sztywno, to jesteś za szyję, a motor cię będzie ciągnął po ziemi za kark. Tak, przecież pojedziemy se powoli. Od jakiejś prędkości to będzie ten podmuch tutaj. Czy z tym kapturem coś robimy, czy nie? Wersja bez kaptura. Patrz synku, influencerzy. No tam patrzę na ciebie, jak ty wyglądasz. A ja ci nie chcę mówić, jak ty wyglądasz. Świnia jedziesz? Czekaj, ja zostałem tam w lesie. Jesteś wolny jak świnia. No i słuchaj, deszcz tam teraz nie groźny, możemy jeździć, nie? Nie, teraz to się brzawki nie boję. But I cannot see. I'm legally blind. That's my story. I'm sticking to it. I'm innocent. I'm legally blind. Ta landeka, no to jest głupota roku, no jakbyś folię ze śmietnika na siebie założył, nie? To się co najwyżej na rower można dawać, albo na babkę, która idzie do kościoła, albo czeka na przystanek. No, to ci podwiewa z powrotem już masz na plecaku. Ciebie rzeczywiście tak samo jest. Tak. Wolałbym być cały mokry od góry do dołu niż w tym jeździć. Olecz, to jest niebezpieczne, ty. Mówię mam. Chodź, to zdejmujemy. Zresztą można się domyślić, tak? Że jak się w worek od śmietnika ubierzesz, To raczej nic dobrego z tego nie wyniknie. Ten produkt jest na motocyklu mniej więcej tak samo przydatny jak te pluszowe nakładki na manetki, z tym, że pewnie jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Na szczęście nikt o zdrowych zmysłach nie musi się takimi plandekami interesować, bo w sklepach mamy do wyboru 1500 przeróżnych wewnętrznych membran i wierzchnich ciuchów wodoodpornych przeznaczonych do jazdy na motocyklu. Minusy: żeby wcisnąć polski kark do chińskiej dziurki, trzeba dokonać pewnych modyfikacji. Siedzimy pod plandeką, spod której wystaje nam tylko głowa. Za pewien minus niektórzy mogą też uznać to, że momentami zupełnie nie widać, gdzie się jedzie. Niektórym może to trochę przeszkadzać. Plusy? Gdy to założysz, deszcz rzeczywiście robi się twoim najmniejszym zmartwieniem. Jednym z najbardziej popularnych gadżetów na kask motocyklowy, zaraz po tych wszystkich pluszowych pieluchach, zdecydowanie wydają się być wszelkiego typu warkocze i sztuczne włosy. Ktoś powie: chwileczkę, Luczyn, przecież to jest dla dziewczyn. Po co to w ogóle sprawdzać? Po pierwsze, nie zapominajmy, że mimo wszystko dziewczyny to też ludzie. A po drugie, panowie, spokojnie, specjalnie, żeby nie narażać waszej seksualności na ciężką próbę, ja wybrałem warkocze nie damskie, tylko takie wyraźnie oznaczone jako unisex, czyli prawie że męskie, takie uniwersalne dla wszystkich. W ogromnym skrócie są to po prostu barwione sztuczne nitki, pozaplatane w różne warkoczyki i przyklejone do przystawek, które swoją drogą w ogóle się nie sprawdzają, bo niemal natychmiast odpadają od kasku. W zestawie są natomiast dwustronne taśmy samoprzylepne, którymi możemy to złapać znacznie mocniej. Teraz pojawia się pytanie, jak mocno my chcemy, żeby to się trzymało? Dobrze może, żeby samo nie odpadało, ale z drugiej strony co jeśli będzie trzymało bardzo mocno i gdzieś tym niechcący podczas jazdy albo upadku zaczepimy? Dam wam, drogie dziewczęta, jeszcze trzecią malutką opcję pod rozwagę. A co jakby w ogóle nie przyklejać sobie badziewia do kasku? O, tu taki żel jest. No właśnie, właśnie. Na środku żel. Od tej przystawki tak naprawdę. Ty no z tyłu pomyślą. Nie, dowiedz
Ale tych kudłów ile z tego leci. Daj mu. No. Jak oni z tym jeżdżą, ty? Dziewczyny, co wy robicie? A my się odwracamy, co tam mordo? Zgubiłeś się? Dobra, jedziemy. Pojedziemy trochę, ostatnie słoneczko liściemy. Chodź, chcesz słoneczko lizać, to chodź, mordeczka. Ale nie przeszkadza ci, powiem, jak jadę. No to by to w ogóle, nie? To by to się tam w ogóle... Ja mógłbym zapomnieć o tym. Nie powinieneś. Słuchaj, co ciutka. Spojrzenie dziewczyny było takie, powiedziałbym, no... Wcale się nie dziwię, szczerze powiedziawszy. Panowie, ja tu z dzieckiem idę. Jacy panowie! It is man! Ja jestem mistrzynią boksu. Ale co, jak wyglądam? Zagadkowo, nie? Żeby określić to łagodnie. Co ciekawe, tak jak patrzę po ludziach, to nikt się nie śmieje. Ludzie się z przerażeniem tak patrzą trochę. I tak są mocno zmieszani. Nie bój się, damy radę. Znaczy, przepraszam, nie bój się, damy radę. No widzisz, dziewczyny to od razu puszczają. O, taka dziewczyna. Pój się, kapi. No nic. Co możesz powiedzieć o warkoczu swoim? Sprawdza się. Generalnie niebezpieczne chyba nie jest, dopóki się nie zaczepisz o coś, nie? Przyssawki nie trzymały w ogóle, natomiast ta dwustronna taśma złapała tak mocno, że trzeba było się nieźle postarać, żeby to później odkleić. Spokojnie można było obrócić komuś głowę, szarpiąc za tak przyklejony warkocz, więc ryzyko urazu podczas gleby jakieś na pewno jest. Co do samego przeszkadzania podczas jazdy, to zasadniczo jak tylko ruszamy, wiatr zwiewa je do tyłu i nie mamy ich w polu widzenia. Mowa o tych bocznych, bo przy tym pojedynczym, który miał Szymon, to w ogóle nie ma tematu. Oczywiście nie znaczy to, że jazda z dwoma sznurami przyklejonymi do kasków nie jest irytująca. Podczas postoju, szczególnie gdy opuścimy na chwilę wzrok, mocno ograniczają nam pole widzenia. O ile przy świni i słoniu widzieliśmy zarówno rozbawione dzieci, jak i kilku dorosłych, o tyle z tymi warkoczami nie zauważyliśmy chyba ani jednej takiej reakcji. Przyczepienie sobie wielkich różowych kudłów do głowy na pewno zwraca na ulicy uwagę, więc ci, którzy takiej uwagi za wszelką cenę szukają, powinni być chyba zadowoleni. Walory estetyczne jazdy z takimi ozdobami pozostawiam już każdemu do własnej oceny. Minusy: przyssawki nie trzymają, trzeba to kleić, wszędzie lata pełno luźnych nitek, ryzyko zaczepienia podczas upadku. Nie wiem, czy wiesz, ale masz wielkie sztuczne sznury przyczepione do kasku. Plusy: warkocze sprzedawane są teraz jako produkt unisex dla wszystkich, czyli możemy wyglądać równie głupio niezależnie od płci. Nie mogło jeszcze zabraknąć czegoś dla fanów tuningu, ale nie tego polegającego na modyfikowaniu układu wydechowego, dolotu, remapach i shifterach, tylko na czymś o wiele ważniejszym: dołożeniu LEDowych światełek. W odróżnieniu od kilku poprzednich wynalazków, ten produkt sam w sobie głupi nie jest. Są to bezprzewodowe lampki LED, które po sparowaniu obsługujemy pilotem. Technologicznie jest to lata świetlne od chociażby kolorowego sznurka przyklejonego do kasku. Także wypada chyba zwrócić uwagę, że mówimy bardziej o dyskusyjnym zastosowaniu niż o głupim produkcie. Lampki kosztują około 70 zł za 4 sztuki w komplecie z pilotem. Każda taka pchełka ma w środku malutki akumulator, ładuje się przez port USB, co wystarcza na kilka godzin pracy. W zestawie mamy samoprzylepne rzepy oraz gumki do montażu lampek. Po sparowaniu wszystkich światełek z pilotem możemy sterować nimi jednocześnie. Oprócz świecenia w trybie ciągłym o 3 stopniach natężenia, mamy tutaj także sporo programów. Od różnych łagodnych przejść między kolorami, aż po efekty mogące wywołać u niektórych mdłości lub napady epilepsji. Mogę potwierdzić, że produkt działa, da się to bardzo łatwo pozakładać i podczas normalnej jazdy zaskakująco mało rzuca się w oczy. W mieście pod latarniami coś tam widać, że sobie delikatnie świeci, ale nie jest to wcale takie oczywiste. Wszystko zależy od sposobu montażu. Jeśli nie będą ukryte i skierowane w stronę motocykla, tylko założone diodami na zewnątrz, to nie będziemy podświetlać maszyny, tylko dawać innym po gałach. Osobiście nie wiem, jaki sens ma używanie takich światełek, jeśli nie startujemy w mistrzostwach tuningowych pod remizą. Inna sprawa, że praktycznie co wyjście trzeba by było wszystkie te lampki z motocykla odpinać i podłączać po kolei do ładowarki. Może byłoby to na przykład dobre, żeby dla jaj oświetlić sobie motocykl na udział w jakichś motomikołajkach czy czymś takim. Montaż i demontaż jest bardzo szybki, więc może właśnie jako produkt na jakieś takie szczególne, dziwne okazje. Czy się to komuś podoba i czy uważa to za fajne, to już kwestia indywidualna i dyskusyjna. Natomiast kwestią dyskusyjną na pewno nie jest fakt, że za takie lampki możemy dostać od spotkanego po drodze smerfa laurkę i mieć zatrzymany dowód rejestracyjny. Taki gadżet może być traktowany jako oświetlenie zewnętrzne pojazdu nieposiadające homologacji. Dla tych, dla których to za mało, Chińczycy przygotowali specjalny niebiesko-czerwony program, którego używanie na drogach publicznych może się wiązać z jeszcze lepszymi nagrodami. Także tutaj produkt sam w sobie głupi może i nie jest, ale
ale niewykluczone, że da się znaleźć dla niego kilka lepszych zastosowań niż robienie z motocykla choinki. Minusy: żeby wszystkie lampki zmieniły tryb, trzeba naciskać na pilocie to samo po kilka razy. Krótki zasięg działania pilota, w zależności od trybu pracy używanie może być nielegalne lub bardzo nielegalne. Plusy: z tyloma trybami świecenia na następnym zlocie pod Biedronką z pewnością nie będziesz miał sobie równych. Na tym zostawiamy na razie temat najdziwniejszych gadżetów motocyklowych. Oczywiście dajcie znać, jeśli widzieliście jakieś inne produkty dobrze pasujące do tej kategorii, zamówię i przetestuję, a jak się ich nazbiera wystarczająco dużo, to zrobię kolejny odcinek w tej tematyce. Żebyśmy nie stracili w tym filmie już wszystkich szarych komórek i żeby też nie wypstrykać całego budżetu na pierdoły, wybrałem dla Was na nagrody kilka znacznie bardziej przydatnych rzeczy niż różowy warkoczyk czy poszewka w kształcie głowy świniaka. Jako że jeździmy również zimą i zdarzają się nam wyjazdy oraz powroty w temperaturach około 0 stopni, temat ciuchów z podgrzewaniem był już dla mnie od dość dawna interesujący. Teraz, gdy trafiła się okazja, by przyjrzeć im się z bliska, zamówiłem rzeczy, które z punktu widzenia motocyklisty mogą być najbardziej przydatne, czyli kurtkę, kamizelkę i coś na nogi. Ten model kurtki kosztował trochę ponad 200, natomiast w promocji dla nowych użytkowników można ją wyrwać za około 20 zł. Może to z powodzeniem pełnić funkcję podpinki zakładanej pod kurtkę motocyklową, grubością przypomina te najcieplejsze i dużo droższe podpinki, z których aktualnie korzystam. Jeśli ktoś śmiga w bardzo obcisłych ciuszkach i obawia się, że żadna grubsza podpinka mu pod kurtkę nie wejdzie, to widziałem również podobne produkty z ogrzewaniem, tylko w formie dużo cieńszej bluzy. Podczas jazdy w dzień możemy w tym śmigać bez zasilania, a po zachodzie słońca, gdy temperatury zaczynają spadać jeszcze niżej, możemy włączyć sobie ogrzewanie pleców, brzucha, ramion i karku oraz rąk. Posiada 4-strefową regulację i każda ze stref ma 3 poziomy grzania: słabe, średnie i mocne. Maty grzewcze wszyte w kurtkę zasilamy z własnego powerbanka, na którego jest przygotowana specjalna kieszonka. To, co mogę powiedzieć na chwilę obecną, to, że to rzeczywiście działa. Po odpaleniu wybrane strefy grzeją i w kurtce robi się po prostu gorąco. Kurtka w żadnym miejscu nie parzy, najcieplejsze punkty, jakie udało mi się znaleźć, miały około 40-45 stopni. Przy czym bez włączonego grzania w tych samych miejscach mieliśmy temperaturę niewiele ponad 20 stopni. Na razie zaliczyłem tylko małą rundkę w koło komina i pomysł wydaje mi się na tyle obiecujący, że zabieram go ze sobą niebawem na dłuższy sprawdzian. Co jak co, ale pogody przez najbliższe miesiące to mamy idealne na takie produkty. W ofertach podają, że z powerbanka 10 mamy mieć około 6-8 godzin grzania. Podłączałem to zarówno z powerbankiem 10 000 mAh, jak i 20 000 mAh. Działa jednakowo z każdym z nich, z tym, że na 20 na pewno osiągniemy dużo dłuższy czas pracy. Minus taki, że 20 to już spora i ciężka cegła, więc zdecydowanie lepiej wozić 2 dziesiątki i wtedy z jednej grzejemy, a drugą ładujemy sobie z powrotem do pełna z gniazda motocykla. Zdam Wam dodatkową szczegółową relację w osobnej rolce, jak tylko zaliczę w tym dłuższy wyjazd. Dla osób, którym nie zależy na grzaniu rąk, to samo rozwiązanie dostępne jest w postaci kamizelki. Wszystko działa identycznie, nie ma tylko rękawów. Jest też znacznie tańsza od kurtki, bo normalnie można ją zamówić w okolicach 100, a w ofercie z kodem dla świeżaków zrobili cenę około 5 zł. Wziąłem do sprawdzenia też grzane spodnie, aczkolwiek po zdjęciach już widziałem, że mogą być trochę za grube i za duże, żeby używać ich zamiast oryginalnej podpinki pod spodniami motocyklowymi. W moim przypadku podejrzenie okazało się zasadne. Spodnie są rzeczywiście odrobinę za grube, żebym mógł ich komfortowo używać z ortezami pod spodniami motocyklowymi. Wejść pod spód wejdą, ale całość robi się dla mnie zbyt ciasna, żeby można było w tym swobodnie pracować ciałem podczas jazdy. Oczywiście nie znaczy to, że u innych będzie tak samo. Czy się komuś zmieszczą, czy nie, jest mocno zależne od tego, jakie ma nogi, jaki krój i rozmiar spodni oraz jakich ochraniaczy używa. W każdym razie pomysł z grzaną podpinką w postaci kurtki lub kamizelki na te najzimniejsze jazdy w roku wydaje mi się całkiem niegłupi i na pewno warty solidnego przetestowania. Jeśli śmigacie zimą dłuższe trasy i też się zastanawialiście nad taką grzaną kurtałką, to teraz macie okazję sprawdzić temat na własnej skórze za 2 dyszki. Jeśli ktoś z Was już coś takiego ma i w tym jeździ, to koniecznie dajcie znać, jak Wam się to sprawdza. Jest wiele sytuacji, gdzie plecak motocyklowy może okazać się bardzo przydatny lub wręcz niezbędny. Czy musi on mieć wbudowane wyświetlacze LED? Oczywiście, że nie. Jest to dla większości osób zbędny bajer. Mimo tego był to jeden z produktów budzących wśród Was w ostatnim odcinku z gadżetami największe zainteresowanie. Dlatego w tej części postanowiłem skołować dla Was drugi plecak LED, ale w nieco innej wersji. Tym razem zamiast samych oczu mamy cały prostokątny wyświetlacz. Plecak jest również zdecydowanie bardziej kompaktowy, smukły i lżejszy, przez co nadaje się również do
wielu innych zastosowań niż tylko wożenie na motocyklu. Posiada kieszonki w ramionczkach, jedną większą pod plecami, a w środku przegródki na laptopa, tablet i inne drobiazgi. Na pierwszy rzut oka jakościowo nie prezentuje się to wcale źle. Kto wygra albo kupi, niech da znać, jak wygląda jego wytrzymałość po jakimś czasie użytkowania. Dzięki załączonej aplikacji na ekranie możemy wyświetlać niemal wszystko, co nam przyjdzie do głowy, dowolne stałe bądź animowane teksty, własne rysunki, animacje z galerii, zdjęcia, w tym również pliki własne, które do niego wgramy. Parowanie, konfigurowanie i wyświetlanie działa niemal identycznie jak w tym wcześniejszym plecaku, tylko tutaj mamy dużo większą przestrzeń do wykorzystania. Słabym punktem jest na pewno bardzo niska prędkość aktualizowania galerii między aplikacją a pamięcią w plecaku. Miałem go sparowanego za pomocą Bluetooth i wgranie 20 kilku animacji oraz ich ustawień trwało kilkadziesiąt minut. Zasilanie tutaj również odbywa się z zewnętrznego powerbanka. Z 10 naładowaną do pełna, plecak świecił kilka godzin non-stop i nie zużył jeszcze nawet połowy soku z baterii. Nawet w najjaśniejszym ustawieniu plecak nie emituje mocnego światła, grafiki są widoczne, ale nie ma obaw, że dla kogokolwiek będą oślepiające. Ta wersja plecaka normalnie kosztuje podobnie jak poprzednia, czyli w okolicach 600 stówek, natomiast z kodem rabatowym można ją mieć za około 170 zł. Pewnie, że jest to zbędny bajer, bo równie dobrze rzeczy można wozić w zwykłym plecaku motocyklowym, ale przynajmniej jest to produkt dość kreatywny, z którym niektórzy na pewno będą mieli sporo zabawy. Teraz nieco mniej bajerancka rzecz, niemniej bardzo przydatna i praktyczna, szczególnie w mniejszych motocyklach jak Golasy, gdzie mamy bardzo ograniczone opcje bagażowe. Jest to uniwersalna torba na tylną kanapę motocykla z funkcją plecaka. Jej standardowa cena to trochę ponad 160 zł, z kodem rabatowym można ją natomiast zamówić za 3 dyszki. Torba ma około 39-40 cm długości i około 28 cm w najszerszym miejscu. Dodatkowo po zluzowaniu pasków da się znacznie zwiększyć jej wysokość, jeśli będziemy chcieli przewieźć coś większego. W środku mamy siatki zamykane na rzepy, 2 zakładki i gumowe paski do przytrzymania bagażu wewnątrz torby. W osobnej torebce znajdziemy też ramionczka pozwalające używać torby jako plecaka, paski niezbędne do montażu torby na tylnej kanapie oraz wodoodporny pokrowiec do założenia na torbę w razie mocniejszego deszczu. Produkt jest nieskomplikowany, ma w zestawie wszystko co potrzeba i na pierwszy rzut oka nie można mieć żadnych uwag co do jakości wykonania. Te torby są w serwisie bardzo popularne i nawet u nas na ulicach nieraz już widziałem identyczne na motocyklach. Jeśli z tym latacie, to dajcie znać innym w komentarzach, jak wasz egzemplarz wytrzymuje próbę czasu, bo nawet bez promocji ceny 160 zł za taką torbę na ogon z pewnością nie możemy uznać za wygórowaną. Ta sztuka leci do was, więc nie chciałem jej montować na motocyklu. Torba to torba, co mógłbym więcej powiedzieć po kilku godzinach jazdy. Zdecydowanie nie wygląda, jakby się miała rozlecieć od wiatru, więc szkoda ją było wyświnić. Wolę wam wysłać nowiutką folii. Wziąłem dla was również nowy rodzaj podnośnika pod wahacz. Poprzednio sprawdzaliśmy rozporowe i rozkręcane, teraz ta sama firma zaczęła robić jeszcze jeden typ, rozkładany za pomocą prostej dźwigni. Dla osób, które nie mają stopki centralnej oraz miejsca na duży i ciężki stojak, taki mini podnośnik w zupełności wystarczy, by unieść motocykl i zająć się podstawowym serwisem. Stawiamy motocykl na stopce, zaciągamy i blokujemy przedni hamulec, po czym podkładamy podnośnik pod wahacz. Naciskając dźwignię unosimy koło nad ziemię. Ten nowy model z rączką jest zdecydowanie najwygodniejszy w korzystaniu z całej trójki, kosztem tego, że zajmuje nieco więcej miejsca. Jeśli ktoś chciałby głównie wozić taki podnośnik ze sobą i używać w plenerze, to najlepszy dalej będzie ten rozkręcany. Jeśli natomiast ktoś zamierza używać więcej stacjonarnie w garażu lub pod domem, jako alternatywę dla wielkiego podnośnika, to ten nowy ze względu na wygodę i prostotę podnoszenia będzie najlepszym wyborem. Nie jest to może rzecz super tania, bo nawet tutaj kosztuje około 150 zł, ale sprawia wrażenie solidnej z niewieloma elementami, które mogą się popsuć. Przy okazji przeglądania tych przeróżnych wynalazków i gadżetów do tego odcinka padła mi w oko jeszcze taka bardzo prosta rzecz, bo to tak naprawdę tylko kawałek plastiku. Taki uchwyt osłonka zakładana na puszkę smaru do łańcucha, która ma osłaniać wszystko inne przed opryskaniem smarem. Zamówiłem i sprawdziłem, na puszkę pasuje idealnie i wydaje się być wykonany z wystarczającej grubości tworzywa, by nie rozlecieć się podczas korzystania. Gdy smarujemy łańcuch, rzeczywiście zdecydowaną większość tego, co wcześniej leciało na wahacz, katalizator i matę środowiskową lub podłogę, jeśli ktoś takiej nie ma, teraz łapiemy do tego pojemnika. Później możemy to sobie przelać do zamkniętej butelki i oddać razem ze zużytym olejem przy okazji kolejnego serwisu motocykla. Z takim pojemnikiem widzimy też, ile smaru idzie za każdym razem w gwizdek. Dla osób, które w miejscu smarowania łańcucha muszą dbać o czystość, może to być bardzo przydatna pierdółka. Koszt 19 zł również nie powinien nikogo powalić na kolana.
Wziąłem dla Was na nagrody jeszcze kilka tych samych bardzo przydatnych rzeczy, których prezentację widzieliście w poprzednim odcinku, czyli starter z funkcją powerbanka, dzięki któremu można uruchomić motocykl z padniętym akumulatorem, przenośny mini kompresor pozwalający pompować koła do zadanego ciśnienia gdziekolwiek jesteśmy i niezbędny zestaw naprawczy do opon, zawierający zarówno sznurki wulkanizacyjne, jak i kołki, które również ostatnio testowaliśmy. Jeśli chcecie zobaczyć ich szczegółowe prezentacje, zapraszam do poprzedniej części, link w opisie. Za resztkę budżetu dołożyłem jeszcze dla Was taki niedrogi, awaryjny mini zestaw narzędzi, dający sporo różnych opcji i mogący komuś uratować tyłek w potrzebie. W zestawie jest spory wybór końcówek do wkrętaka oraz kilka rozmiarów kluczy nasadowych. Przy cenie 17 zł jakość na pewno będzie pozostawiała trochę do życzenia, ale zdecydowanie lepiej na wyjeździe mieć przy sobie chociażby coś takiego, niż tylko dobre chęci. Podsumowując, lista nowych rzeczy, które rozdaję w tym odcinku to kamizelka i spodnie z ogrzewaniem, obie te rzeczy są w rozmiarze XXL i nie były używane, plecak LED z dużym panelem i wgranymi animacjami, torba motocyklowa z funkcją plecaka do zamontowania na tylną kanapę, mini starter do akumulatora, przenośny kompresor do opon, podnośnik motocyklowy, zestaw naprawczy do opon bezdętkowych oraz mały zestaw narzędzi. By wziąć udział w rozdaniu, wystarczy subskrybować kanał, dać łapę w górę pod tym filmem i dodać komentarz, która z tych rzeczy by się Wam najbardziej przydała. Jak zawsze dzięki za oglądanie i do usłyszyska niebawem. Takie czarne i szybkie, Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.